Szanowni Państwo, uczestnicy konferencji w Kielcach, Unia Europejska podjęła decyzję o osiągnięciu neutralności klimatycznej do 2050 roku. Polska stoi dziś przed decyzją, czy będzie częścią tego planu głębokiej przebudowy całej gospodarki, korzystając przy tym ze wsparcia Unii. Jestem przekonany, że to konieczność i wielka również szansa dla tych, którzy zajmują się zastosowaniem pomp ciepła i nowymi technologiami w tym zakresie, bo ta transformacja dla nikogo nie będzie spacerkiem, choć dla niektórych, w tym dla Polski, będzie to szczególnie trudne wyzwanie. Potrzebne nam są nowe technologie. Powinniśmy to wyzwanie podjąć, jeśli poważnie myślimy o przyszłości naszych dzieci i wnuków, o ochronie klimatu, o walce ze smogiem i w końcu o konkurencyjności i innowacyjności całej polskiej gospodarki. Sektor ogrzewania i chłodzenia jest odpowiedzialny za połowę całkowitego zużycia energii końcowej w Unii i ma on do odegrania wielką rolę w osiągnięciu unijnych celów energetyczno-klimatycznych. Dzisiaj około 20% energii cieplnej w Unii Europejskiej pochodzi ze źródeł odnawialnych i będzie to co roku rosło. Zadbaliśmy o to w trakcie prac nad nową dyrektywą o odnawialnych źródłach energii w poprzedniej kadencji Parlamentu Europejskiego. W 2030 roku na przykład z docelowego udziału energii odnawialnej 32%, około 40% pochodzić ma w Unii z sektora ciepła i chłodu. W przypadku Polski też będzie to oznaczać duży wzrost, nawet do około 1/3 udziału OZE w sektorze budownictwa. Kolejny obszar istotny dla państwa branży to efektywność energetyczna. Tutaj również Unia stawia ambitne cele. Każdy nowy budynek musi być niemal zeroenergetyczny do końca roku. Budynki poddawane modernizacji i wymieniające systemy grzewcze także muszą spełniać określone standardy. Znowelizowana przez nas w 2018 roku dyrektywa o efektywności energetycznej budynków zakłada przyspieszenie ich renowacji, by do 2050 roku, a więc do końca wielkiego programu Zielony Ład Europejski, w pełni zdekarbonizować cały zasób budynków w Unii Europejskiej. Szanowni Państwo, jeśli chodzi o ogrzewanie domów korzystających z OZE, mamy obecnie, jak Państwo wiecie doskonale, tylko 3 technologie, czy aż 3 technologie. Kotły grzewcze na biomasę, termiczne kolektory słoneczne i różnego typu pompy ciepła. Te ostatnie odgrywają coraz większą rolę ze względu na wielki potencjał w zakresie poprawy efektywności energetycznej i zwiększenia udziału OZE. Kluczowe dla rozwoju branży niskoemisyjnych technologii jest więc wsparcie w ramach unijnych funduszy. Także uruchomienie w ramach Narodowego Centrum Badań i Rozwoju specjalnego programu dla niskoemisyjnych technologii grzewczych. Budżet 200 milionów złotych. Uruchomiona szybka ścieżka stawia na technologie ogrzewania budynków, takie jak kotły na biomasę, pompy ciepła, które mają największą szansę rozwoju w najbliższych 10 latach. Obydwie technologie doskonale wpisują się w ideę Smart City, inteligentnych miast, a przede wszystkim w ideę Europejskiego Zielonego Ładu, przyczyniając się do walki o czyste powietrze w Polsce. Przy jednoczesnym oczywiście wypełnieniu celów unijnych, jeśli chodzi o stosowanie odnawialnych źródeł energii. W tym wszystkim będziecie Państwo mocni i będziecie na pewno rozmawiać na tym kongresie. Życzę Wam owocnych obrad i gratuluję organizatorom tak licznego grona uczestników. Wszystkiego dobrego.